Daszbur, witam Was już z łowiska. Słuchajcie, przyjechałem w teren zapolować dzisiaj na zwierzynę połową, ale nie tylko. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować nowość od Infireya TD70L. Dlaczego go tu nie mam? No dlatego, że zaraz mi YouTube butnie zasięgi, więc oni obcinają strasznie, więc będę Wam stawiał jakieś slajdy, powstawiam Wam screeny ze strony internetowej. Natomiast dzisiaj najpierw sobie zasiądziemy na zwierzynę połową, na sarny i jelenie. Jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj wychodzi duża chmara jeleni. Spróbujemy, może jeszcze wyjdą za dnia i coś spróbujemy nagrać. Jest też spory rudel saren. Dzisiaj polowanie za siatki. Michał sobie pojechał gdzieś na koncert, słuchajcie, jakiegoś wariata do Czech, nie wiem, ja to nawet się nie znam na tych twórcach muzycznych młodzieży, więc Michała nie ma. Dzisiaj polujemy z zasiadki. Było trochę polowań z podchodu, było trochę zbiorówek do tej pory, więc na dzień dzisiejszy idziemy zapolować na zwierzynę połową, a później zapolujemy na drapieżniki z wabikami. Wabiki mam w plecaku, nie będę wyciągał. Też Wam się wyświetlą zdjęcia, z którymi oczywiście te, które używam już w tamtym roku. Pisk myszy z Gunbrokera, FC01, FC02 i Predator, więc standardowo spróbujemy zawabić. Być może jakiegoś lisa uda się nam strzelić. No i tyle. Nie będziemy tutaj przeciągać, więc zapraszam Was na pierwszą część materiału. Widzimy się na zwyżce. Miałem iść na ambonę, ale to strasznie daleko. Musiałem przez środek pola iść. Wolę, chyba pójdę na zwyżkę na ścianę lasu, a później będzie więcej ujęć nocnych, więc spotykamy się w trakcie polowania na drapieżniki. Także dzisiaj taki odcinek wydaje mi się, że może wyjść ciekawy, a co wyjdzie od świętego Huberta zależy, więc ja nie mam na to wpływu. Reżyser święty Hubert, więc my tylko spróbujemy to wszystko przenieść na ekrany Waszych odbiorników. Także widzimy się na zwyżce. Ja ruszam na zasiadkę. Patrzcie, miały wyjść później. Proszę. Proszę bardzo. Widzicie, jak pięknie? Przyjechałem i one już na polu. No po prostu masakra. Nie wiadomo, że o której godzinie jechać na to polowanie. Mówiłem Wam o rudlu saren, proszę. Tam mamy jelenie. Tam mamy znowu jelenie. Ja już nie wiem, musiałbym tu cały dzień siedzieć chyba. No jak widzicie, było zwierzyny bardzo dużo, tylko podejście ich w tym miejscu jest nierealne. Sarny udało się podejść na jakiś tam dystans 100 metrów. Po prostu rudel się zbił, nie uciekały pod zwyżką samą, na której siedzę, weszłem do lasu. Jelenie poszły w pola, stoi cała chmara, myślę, że około 40 ich tam jest. Poszły w pole i tyle. Były tu jeszcze 3 czy 4 łanie z cielakiem. Jednym gdzieś się schowały. Widziały mnie oczywiście. Nie ma możliwości podejścia. No ale jak już przyjechałem, to nic, tu siedzę, tak? Jest godzina 14:40. No to o której musiał tu przyjechać? Nie wiem, o 11. Chociaż nie wiadomo, czy o 11 bym przyjechał, czy one też nie były na polu. No tak to jest zimą i tak to jest w górach. U nas ta zwierzyna jest aktywna, szczególnie jelenie, cały dzień. Z gór, wysokich partii gór, te jelenie schodzą, idą, nie wszystkie, bo to nie jest tak, że tam każdy jeleń pójdzie stamtąd, to tak nie wygląda, ale zdecydowana większość tych jeleni idzie w dolne partie i przechodzi na pola. No i tak sobie wymyśliłem, że dzisiaj przyjdę tutaj. Stoi tutaj zwyżka do polowań szwedzkich, na której usiadłem. Nie jest to najszczęśliwszy wybór, powinna tu stać ambona. Już tu kminię, gdzie tu postawić, ale w tym miejscu to jest dobre miejsce, gdzie ta zwyżka stoi. Za mną widzicie, jest stara zwyżka. Wysiadka taka opierana o drzewo i to jest dobre miejsce. Ja tu nie jednego dzika strzeliłem w tym miejscu, ale samo miejsce w sobie jest bardzo dobre. No widzicie, tak to wygląda, więc zasiądziemy sobie, posiedzimy, może coś tu jeszcze wyjdzie. Myślę, że na pewno coś wyjdzie. To nie tak, że tutaj wszystko nagle uciekło i nie ma nic. Myślę, że jakieś sarny się pokażą, zobaczymy. A w drugiej części materiału, zanim przyjdziemy, to Wam pokażę coś, co jest
w bardzo dobrej cenie, no w mega dobrej cenie. Ja to aż nie wierzyłem, że można zrobić taką promocję, ale Infiray zrobił promocję na EIE E6 V3, czyli kamerę termowizyjną. Obiektyw, słuchajcie, 50, patrzcie jakie oko, matryca 640. Początkowo, jak ten termowizor wyszedł, ta kamera w wersji V1 nawet, to ona kosztowała w granicach 15 000. Dzisiaj macie ją za 11 i naprawdę urządzenie bardzo dobre, bardzo dobre. Bateria bardzo długo trzyma. No, to jest kamera, która jest znana, bardzo znana, ponieważ ona nie jest na rynku chwilę, tylko ona już jest dosyć długo. Użytkownicy z termowizji na pewno ten model bardzo dobrze znają. Wziąłem sobie dzisiaj, że później będziemy polowali na lisy, więc się oczywiście przyda. Nie wiem, czy te lisy będą chodzić, słuchajcie, bo jest odwilż. W ogóle abstrakcja temperaturowa. Minus 16 2 dni temu, teraz plus 5. Śniegu napadało u nas, naprawdę pół metra śniegu napadało. Teraz to wszystko, ten śnieg jest ciężki, mokry. Samo chodzenie, poruszanie się jest bardzo trudne. Nie wiem, czy te lisy w ogóle będą musiały chodzić. No i co mamy jeszcze w planie? Sporo kóz przede wszystkim. Mamy szczełanie, są do strzelenia. Zbliżamy się do połowy grudnia, więc ten czas, sezon się powoli na zwierzynę połową nietrofealną, głównie łanie i kozy. I łanie Daniela i jelenia i sarny kozy się kończy 15 stycznia. Na cielaki to możemy dłużej, tam do końca marca. Natomiast powiem Wam, że nie będzie to takie łatwe strzelić te łanie jeszcze, bo warunki są naprawdę trudne. To w tej chwili dla zwierzyny one wcale nie są trudne, ponieważ nie ma tego śniegu jakby jednolitej warstwy półmetrowej, zamarzniętej skorupy, tylko śnieg jest mokry, one się spokojnie dokupują. To nie jest jeszcze taki... Dla zwierzyny drobnej jest to problem. Nie będziemy się czarować jak najbardziej. Natomiast dla zwierzyny czarnej i płowej uważam, że spokojnie sobie ta zwierzyna daje radę. No ale nic. Siądziemy, posiedzimy, zobaczymy, czy coś nam tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że coś się tu pokaże jeszcze i spróbujemy nagrać. Na dziki tu nie liczę, bo tu nie mają czego szukać, więc dziki tu bardziej w tym rewirze, w tamtej części po lewej stronie. Tam są dęby, tam jeszcze będą szukać żołędzi, natomiast tutaj się dzisiaj nastawialiśmy głównie na zwierzynę połową i na drapieżniki. Zobaczycie w dalszej części TD70. No jest, powiem Wam, kosa. Jest kosa straszna. Ja byłem taki trochę anty do Nocto. Wolałem termo zawsze, ale odkąd zacząłem używać dosyć intensywnie C50, co możecie zobaczyć we wcześniejszych odcinkach, dobrze doświetloną, nie z fabrycznym iluminatorem, tylko z Noxarem, no to robi robotę. Natomiast TD70 też przeze mnie została zliftowana, że tak powiem. Założyłem jej tam X-Hoga Pro, który ma trzy opcje. Opowiem Wam o tym, ponieważ nie chcę tego pokazywać, żeby mi zaraz zasięgów nie obcięli, chociaż nie wiem, czy nie obetną, jak wrzucę materiał nagrywany z Noctowizji. Ale o co chodzi? X-Hog Pro to jest iluminator, który ma w sobie trzy opcje. Pierwsza opcja, powiedzmy, że będzie to iluminacja 850, czyli iluminacja mocna, ale widoczna. Druga opcja, poprzez przekręcenie przełącznika mamy iluminację 940, iluminacja niewidoczna, słabsza, ale przez zwierzynę niewidoczna. Tam się dioda po prostu zmienia. I trzecia, niektórzy się z tego śmieją, a ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, latarka. A czemu ta latarka i po co? No słuchajcie, nieraz są sytuacje takie, że trzeba dostrzelić na przykład dzika z 2-3 metrów i nagle jest szukanie lampki po kieszeniach, gdzieś okazuje się, że rozładowana, albo jej nie ma pod ręką, a tu wystarczy, macie na broni, dostrzeliwujecie czasem na 2-3 metry, ale jest ciemno, no nie jesteście w stanie z celownika dostrzelić na takim dystansie, tak? Nie widać nic. A tutaj przekręcacie tylko lampkę, macie przed sobą, to nie jest latarka taka jak Fenix C7, nie to, że sobie wybić z głowy, ale na to dostrzelenie zwierza spokojnie wystarczy. Fajne rozwiązanie, mi to się podoba. I słuchajcie, jest u nas na stronie, więc zrobiliśmy go w bardzo dobrej cenie. Wejdźcie, zobaczcie, właśnie taki zestaw. Uchwyt też daliśmy z Hika, ponieważ ten uchwyt hikowski się sprawdza rewelacyjnie. No i zobaczycie sami, jak w tym widać. Spróbuję coś ponagrywać, jeżeli lisy nie będą chciały współpracować, nie będą chciały przychodzić, że tak powiem, na strzał.
a nie spotkamy żadnego przechery, to spróbuję Wam ponagrywać, żebyście mogli ocenić sami jakość. Fajne urządzenie, ponieważ startuje od powiększenia 5,5 i to powiększenie systematycznie rośnie. Bardzo mi się podoba wielkość jego, ponieważ jest krótkie. Cały panel sterowania został przeniesiony na środek optyki, nie tutaj przy okularze, gdzie od strony oka, tylko dzięki temu właśnie się ta luneta skróciła mocno. Powiem Wam, że no jak wziąłem to pierwszy raz, to oczy zrobiłem duże, mówię, ale w tym widać. Masakra, kosa straszna. Ktoś, kto szuka woli z noktopolować, ja wiem, że dużo jest takich osób, no to tutaj proponuję mocno rozważyć TD70, bo jest to sprzęt naprawdę dobry. No nic, posiedzimy. Jak nam coś tu wyjdzie, to oczywiście Wam pokażę. Mam nadzieję, że może jakieś zielenie tu wyjdą jeszcze. Chciałbym, żeby jakieś łanie wyszły, bo strzelilibyśmy łanie do planu. Albo kozy. Kozy byśmy strzelili. Także spokojnie czekamy. Polujemy, daszbur. Niestety generał. Na rogacze nie polujemy o tej porze roku. Słuchajcie, tak sypie śnieg, że się w głowie nie mieści. Ściana śniegu. Gdzieś tu sarna była. Tu jest. Na razie wyszła, kuluchwytu nie ma. Nawet jej nie rozpoznawałem za bardzo, czy to koza, czy rogacz, ale gdzieś tutaj jest. Idzie sobie w lewą stronę. Jak wejdzie w kulochwyt, rozpoznamy. Czekajcie, popatrzę. No to spróbujemy strzelić, ale słuchajcie, tak sypie śnieg, że to ściana śniegu, tego w kamerze nie widać, ale normalnie widoczność jest coraz gorsza. Z minuty na minutę coraz gorzej widać. Normalnie gęsty, taki bardzo gęsty śnieg pada. Słuchajcie, sarn przybywa. Już będzie z czego wybrać. Same kozły. Następna wychodzi. Teraz widać w kamerze, jak sypie śnieg. Mamy kuskę, ale poczekamy jeszcze. Może jelenie wyjdą jakieś. No i teraz zobaczcie, mamy taki rudel. Co chwilę wychodzą sarny z lasu. No to jest ten sam rudel, który tutaj, jak przychodziliśmy, który spłoszyliśmy i schował się do środka, do lasu. Tylko się patrzą tutaj na mnie, nie chcę ich spłoszyć. I powiem Wam tak, że dzisiaj, teraz wybieranie sarny z takiego rudla to jest tylko rozróżnienie kozy od rogacza i wszystko. Nie ma możliwości wybrania kozy nieprowadzącej. W październiku, jak polujecie na sarny, jest to dużo łatwiejsze, zdecydowanie łatwiejsze. Natomiast dzisiaj będziemy wybierać tylko kuskę i tak naprawdę cały czas wychodzą, widzę następne, idą z prawej strony. Tak naprawdę nie wiemy, czy będzie prowadzące, czy nie. Możemy tylko rozróżnić koźle, kozę i rogacza i to wszystko.
No i na już sam koniec, słuchajcie, przełączyłem się na Night Shota, żeby było mnie trochę lepiej widać. Udało się upolować kózkę. No i co? Poczekamy. Jeszcze może jakiś list tu przyjdzie. I tyle. Powiem wam, że trudno było wybrać, bardzo trudno. Więc udało się wybrać fajną kozę. Myślę, że tak. Czy ona prowadząca, czy nie, mam zielonego pojęcia, ale była z rogaczem. Wyszła z rogaczem, oglądałem dłuższy czas. Dochodziła do tego rudla, koźlaka z nią nie widziałem. A może koźlak jeszcze wyjdzie, a może koźlak już był w rudlu, nie mam pojęcia. Ale tak to jest. Lepiej na kozy polować w październiku. Więc robię jeszcze zdjęcie kuski i ściągam i będziemy polowali na drapieżniki. Chociaż jeżeli ten śnieg nie przestanie padać, bo naprawdę już teraz to sypie strasznie, to nie ma sensu dzisiaj. Więc pewnie przełożę to na inny dzień, drugą część odcinka, ale na pewno druga część odcinka będzie nagrana, tylko nie wiem, czy w dniu dzisiejszym, czy nagram ją później. Także widzimy się już na polowaniu. Na początku chcę wam pokazać kilka ujęć z Infireya 6 Pro, czyli produktu, urządzenia tak naprawdę, które jest w bardzo dobrej cenie w tej chwili, bo to urządzenie, koszt tego urządzenia jest 11 000, a jeszcze niedawno kosztował około 15. Jest na bardzo mocnej przecenie, na dobrej promocji i jego teraz będę używał w tym odcinku głównie. Zobaczycie sporo nagrań z niego. Jeleni, zajęcy, ale tam musicie poczekać do samego końca. Natomiast uważam, że urządzenie jest naprawdę bezkonkurencyjne w tej cenie. Brakuje mu tak naprawdę tylko dalmierza, obiektyw 50, matryca 640. Mam trochę ponagrywane, więc coś wam do tego odcinka powrzucam. Akurat macie chmarę jeleni na dystansie około 100 metrów, 100-120 metrów, więc możecie ocenić sobie sami. Tutaj mamy nagranie chmary jeleni na śniegu. Nagranie już, może część tego nagrania, przynajmniej nie całe, mogliście obejrzeć w jednym z poprzednich odcinków, tam gdzie udało nam się upolować z Michałem Łanie. I powiem wam, że tutaj będę wyłączał, iluminator włączał. Nagrywane tu jest Infireyem TD70L. Uważam, że to naprawdę rewelacyjny celownik, ale trzeba go dobrze doświetlić, bo fabryczny doświetlacz jest kiepski. Na tym nagraniu jest doświetlenie X-Hogiem Pro. Zwróćcie uwagę, jak sypie śnieg, bo będzie widać po prostu. To było zaraz po zejściu, jak strzeliłem kozę, zszedłem i akurat były jelenie, to mówię, to ponagrywam. Zobaczcie na jakość. Śnieżyca naprawdę fest, a jelenie widać bardzo, bardzo dobrze. Jakość obrazu petarda i to lepiej, zdecydowanie musicie tutaj wziąć pod uwagę to, że lepiej w nim widać przy iluminacji 940 niż przy iluminacji, słuchajcie, 850. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Później w dalszej części materiału zobaczycie, ja sobie tam zmieniłem X-Hoga Pro na zwykłego X-Hoga, ale 850 i ta jakość obrazu była słabsza. Natomiast przy X-Hogu Pro macie możliwość przełączania diody z 850 na 940 i tutaj jest na 940, więc możecie sobie ocenić jakość obrazu sami, tak? Tutaj ta krotność jest też spora, bo wyjściowo mamy w Infireyu wtedy 70 mamy 5,5. No i to daje nam to, że my naprawdę nie musimy tej krotności zbytnio używać, bo przy polowaniu w nocy na dystansie powiedzmy od 40 do 120 metrów spokojnie z krotności 5,5 można strzelić. Ale jeszcze raz wam powtórzę, ja uważam, że dużo lepszy efekt tego celownika uzyskamy przy iluminacji 940. Tutaj mamy strzał do lisa, jako ciekawostkę wam wstawiam. I zobaczycie jeszcze jakość sarny. Do tej sarny nie było daleko, tutaj dystans był około 70 metrów, to był rogacz, to zresztą widzicie sami, że to był rogacz, ale też wam wstawiam jako ciekawostkę, żebyście mogli zobaczyć, jak tak naprawdę w tym sprzęcie widać, bo tutaj jakość była naprawdę świetna. Fakt faktem, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że był śnieg. Natomiast tak naprawdę iluminator zaczyna działać tak naprawdę dobrze, jak jest całkowicie ciemno. Więc tutaj była poświata od śniegu, ale jakoś ocencie sami. Tu mamy jako ciekawostkę chmarę jeleni
na dystansie 450 metrów, więc tutaj już półkrotność widzicie podnoszę bardzo mocno i do tych jeleni jest od 400 do 450 metrów, więc tutaj trochę walczyłem z ostrością przez tą śnieżycę, natomiast możecie zobaczyć jak na takim dystansie było widać, tak? Naprawdę jakość tutaj była świetna, tym bardziej, że warunki atmosferyczne nie były zbytnio sprzyjające, ale myślę, że jak zawsze robię jakieś porównanie, jakiś test, to staram się Wam to pokazywać w różnych warunkach i tutaj akurat trafiliśmy na bardzo obfite opady śniegu, a jelenie spokojnie można sobie obejrzeć, zobaczyć, jakby tam były dziki, też bez żadnego problemu i wtedy wiemy, czy podchodzimy, czy są tam dziki, które nas interesują, czy jest tam być może, czy jest tam locha z małymi, a wartlaka nie potrzebujemy, no to wcale nie musimy iść, tak? Wyłączałem iluminator, przełączałem diody, natomiast jeszcze raz, 940 najlepiej tutaj gra. No i tu już mamy polowanie na lisy i tutaj chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, bo mamy lisa schodzącego ze skarpy i na środku coś jest. A co? To musicie poczekać. Ponieważ tutaj jest fajne nagranie, nagrywane E6 Pro. No tutaj było w granicach 250 metrów, więc blisko nie było. Nagrywane z ręki, więc musicie wybaczyć. Jakaś tam sarna, dalej też były sarny, ale musicie wybaczyć to, że to lekko drży, bo dziwne, żebym jeszcze to polowaniu statywu używał. No i mysz mamy. O, widzicie? Mysz sobie biegnie, skacze po polu. Natomiast chcę, żebyście obejrzeli dokładnie tą sytuację. Tutaj zajdą pewne zmiany, ale to spokojnie obejrzycie do końca, bo to bardzo ciekawe zjawisko nastało, a co tam było to przed lisem, to musicie poczekać. No i teraz możecie zauważyć, co się stanie, tak? Lis coś wyczuł, zobaczył, nie wiem, no i zaczął to podchodzić. Ja sam byłem ciekawy, co to tam jest. Byłem przekonany w 100%, że jest to zając, ale patrzcie. Mamy drugiego drapieżnika, wywiązała się jakaś krótka walka i po dłuższej obserwacji mojej okazało się, że to był kot, moi drodzy. I naprawdę duży lis nie poradził sobie z tym kotem. No i to jest ten sam lis, którego zacząłem wabić. Po całej tej walce wziąłem wabik z Gunbrokera, oczywiście FC43, pisk myszy. I powiem Wam, że no to już się przełączyłem, już widziałem, że lis zaczął reagować, zaczął słyszeć, usłyszał pisk myszy i zobaczcie jaki cwaniak. Doszedł do zarośniętej miedzy i tą miedzą cyk w moją stronę. Kiepsko było, to już taka była mgiełka, zresztą to widać, jak widzicie, więc jest taka poświata, lekka mgła jest. Natomiast już wzdłuż tej miedzy zaczął sobie sznurować prosto w moją stronę. Tu jeszcze sprawdziłem sobie termo, czy gdzieś drugi chyba nie przychodził, ale ten całkowicie, im więcej piskałem to myszą, tym on szybciej biegł. Ale tu już mnie zachodził pod wiatr. Musicie wiedzieć, że wiatr miałem boczny i on już szedł ewidentnie w moją stronę, ale już próbował zakosić pod wiatr. Tutaj fajnie to widać. Naprawdę tutaj to pokazuje, jaki lis jest cwaniak i to jest naprawdę duży przechera. No i jak już mu zawabiłem, zobaczcie jak biegł. Myślałem, że się już nie zatrzyma. Ale się zatrzymał i to był naprawdę duży pies. I nie dał rady temu kotowi. Później że zaraz zobaczycie jeszcze raz, bo ten kot tam dalej był. Został sobie w tym samym miejscu. Ja jeszcze Wam to pokażę na termo. O, i on sobie został, ten kot. A tu już tam jakieś sarny, a tu zobaczycie jest nasz przechera. Jeszcze na dokładkę myszka przed nim. Tutaj był kolejny lisek, tylko ten był trochę daleko i też zachodził mnie pod wiatr. No i tego wiatru dostał i niestety, ale też spory lis. Widać teraz w noktorze duży, że się po prostu ulotnił. Tutaj mamy dłuższe nagranie i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Mamy lisa na dystansie, no tu było daleko, to było około 150 metrów. No i
Siedzi do mnie tyłem, tutaj Wam zmniejszałem tą krotność, żebyście zobaczyli, ale naprawdę blisko nie było. No ale udało się. Nie chcę tutaj. Siedział do mnie tyłem, siedział tak, że no nie miałem możliwości innego strzału. Nie bardzo reagował na wabik, ale też to był kawał psa. No i postanowiłem, że spróbujemy. No i udało się. Więc, a tu jako ciekawostkę wrzucam Wam sarny, żebyście zobaczyli. Do tych saren był dystans około 100 metrów, więc są nagrywane Infirayem TD70, a za chwilę te same sarny zobaczycie nagrane E6, E6 Pro. Też różnice fajnie widać w obrazie, tak? Tutaj macie Nocto, za chwilę będziecie mieli te same sarny, to samo tło przede wszystkim w termowizji. Widzicie? To są te same sarny. Tam coś jeszcze było, ale to jakiś ptak siedział na krzaku, a zobaczcie jak widać w termo. E6 Pro robi robotę. No jeszcze Wam powrzucam kilka nagrań, tak na sam koniec, żegnając się z Wami, ponieważ jak na to polowanie nie wziąłem normalnej kamery, więc wszystko co nagrywałem urządzeniem termowizyjnym lub noktowizyjnym. Natomiast tutaj macie takie kilka wstawek jeszcze, że tak powiem, z termowizji. A, jako ciekawostkę, tu mamy Rudel Saren, do nich jest około 450-500 metrów, za nimi jest żwirownia, za żwirownią jest wioska i za wioską widzicie dalej pola. Tam dalej macie dziki, to jest do tych dzików 1,5 kilometra dobre. Dalej pod lasem tam były jelenie, może je tam będzie gdzieś widać. Natomiast pokazuje to przede wszystkim detekcję. Detekcję, jaką mamy w urządzeniu w E6 Pro, bo detekcja tutaj jest naprawdę no mega. I to już Was zostawiam na sam koniec z urządzeniem, że tak powiem z obrazem z urządzenia. Tutaj widać dziki, a za nim widać sarny tak daleko. Więc tutaj, żeby to określić, że są to dziki, trzeba tutaj trochę wprawy i po prostu się przypatrzeć. Ale już Wam mogę powiedzieć, że być może na ekranach Waszych odbiorników nie będzie to takie widoczne, natomiast jeżeli się patrzy bezpośrednio w urządzenie widać i tam daleko mamy jelenie. Tam widać takie czarne punkty, ale to już było naprawdę daleko. Myślę, że to jest ponad 2 km. I tam były jelenie, więc tutaj też jak się człowiek przyjrzy urządzeniu, to spokojnie sobie zobaczy. Więc tak podsumowując, taki odcinek wyszedł trochę klejony, ale myślę, że dający Wam obraz na temat TD70L i E6 Pro. Chyba obiektywny w różnych warunkach, od śniegu, śnieżycy, przez lekką mgiełkę, ale widać całkiem przyzwoicie. I na koniec zostawiłem sobie ostatnie ujęcie, dla którego właśnie uwielbiam polować na lisy. Uwaga, co tu mamy? Mamy 3 sarny leżące, a to przed sarną. I zaraz zobaczycie, ich było więcej. Są to, moi drodzy, tutaj widać kolejną. Są to oczywiście kuropatwy. Więc mamy kuropatwy, a ja tym optymistycznym akcentem mówię Wam daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.